dobry. No już trzeba wstawać już. Ale tu jest szaro, buro i ponuro. Ojojoj. Niedobrze, bardzo niedobrze. Nie chce mi się. Czy mam tu umarznąć? Idziemy do toalety. Dzisiaj się nie kąpię, bo mi się nie chce. Tak, tyle mam. No, to wszystko jest. Dobra, chodźmy. Tu mam. Szczoteczka, pastę, idziemy. Ciao! Jest prysznic, jest to proste. Nie są gwoździe, to są wieszaki, ale są. Patrzcie, jest deszczownica. I można się zamknąć? Można. Patrzcie, jest damska. Widzicie, że jest damska? Nie zamykana. Ale jest też damska. A nie, to nie jest prysznic. Ale to jest normalne w tych rejonach, wiecie? A to już jesteśmy blisko Bułgarii i to jest normalne. No dobrze. Musimy czaić. Wszystko ok, ale w takich miejscach nie słyszałam o żadnych kradzieżach. Ale... Oho! Powiem wam szczerze, że nigdy mi się nie podobało jedzenie z patelni, ale jeszcze trochę nie zrozumiem, dlaczego kierowcy tak chętnie jedzą z patelni. Cały czas ciepłe, mniej mycia. W sumie w restauracjach też nieraz podają na patelni, nie? Za chwilkę się okaże, że dojedziemy gdzieś do jakiejś stacji, gdzie będą jakieś ładne naczynia i ja wtedy stwierdzę, a nie, w sumie to z patelni jest też dobrze. Właśnie przed chwilką, jak szłam do toalety, dostałam telefon z zapytaniem o zlecenie na Volvega. I oczywiście w jakiej dacie? W takiej dacie, jak ja potwierdziłam swoją obecność na targach. Jest już potwierdzone, zabukowane, zakontraktowane. Zawsze jak gdzieś potwierdzę już jakąś konferencję, jakiś event, jest wszystko zaklepane, to wtedy przychodzi robota na Volvega. Ja mam szczęście i chyba po prostu zacznę fikcyjnie brać różne roboty, po to tylko, żeby je odmówić na koniec. I żeby dostać zlecenie na Volvega. Oczywiście, że miałam. Jeszcze taką. Trochę za późno, ale zawsze to coś. No dobra. Jeszcze jest ileś tam minut. To się trochę pomaluje. O, co wy na to? Chyba już trzeba zmienić kolor. Już będzie ciemny, za chwilkę. Pierwsze kupiłam. W ogóle ja to zrobiłam taki numer z tym makijażem, że chciałam sobie kupić kiedyś jakąś tam pomadkę. No i się okazało, że kupiłam z konturówką i tak dalej, wydałam coś 7 dych. No i przyszłam do domu, pomałam się, patrzę, kurde, no brzydko wygląda. Się bałam po prostu, w Inglocie to było, bałam się po prostu malować, bo wiecie, te stery. Myślicie, że to wczorajsze mogę użyć? Po drugiej stronie. Troszkę pewnie zasłucha, ale dobra już. Chce mi się męczyć. No i w każdym razie wydałam tyle kasy i później jeszcze raz spróbowałam i było znowu to samo i stwierdziłam, że dobra, znałam taką dobrą makijażystkę w Rzeszowie, to do niej napisałam, czy robi kursy. No i robi kursy. No i poszłam do niej z takim zamiarem właśnie, żeby mi pomogła dobrać kosmetyki. I zapłaciłam za to 700 za taką lekcję 2-godzinną makijażu i później mi dosłała dosłownie listy tych kosmetyków, które wybrałyśmy, bo wiadomo, że make-up artysty mają bardzo dużo kosmetyków, bardzo dużo kolorów, więc dosłownie wiesz, powybierałyśmy kolory pudru, pomadek, jakichś tam błyszczyków, jakieś tam dodatkowe też cienie, które chciałam, więc ostatecznie stwierdziłam, pierwsze pomyślałam, że 700 to strasznie dużo pieniędzy, ale z drugiej strony chciałam trochę zmienić makijaż i stwierdziłam, że to dobra, to w sumie jak tak zaraz zacznę znowu chodzić i robić nietrafione zakupy, no to wydam jeszcze więcej kasy. Chyba to już się bardziej nadaje, to się bardziej ten opłaca. A w sumie jeszcze dodatkowo zawsze się czegoś nauczę o makijażu, więc właśnie widzicie, takie coś też wybrałyśmy.
Ja zawsze robiłam taki makijaż, powiedzmy, że suchy, nie? Że dawałam podkład i później dawałam puder, sypki i wtedy tak wszystko, też bronzer, też sypki. No a teraz właśnie robię wszystko tak na mokro. I w sumie też mi się podoba. Na lato fajniej. W sumie może na zimę też, zobaczymy. Ta gąbka jest za sucha. Trochę to nie tak pracuje jak powinno. Miało dzisiaj w ogóle nie być makijażu, że wszystko co robię to po prostu jest ekstra już. Tak, i teraz taki mam. Tak, i jeszcze teraz róż. Tu jest róż. Taki róż. I teraz tu siedzą wszyscy goście i są super zainteresowani, nie? Na pewno jesteście bardzo zainteresowani tym, czym się maluje. To jest bardzo interesujące dla was, naprawdę w to wierzę. Ale skoro już tu jesteście i oglądacie, no to jest jak jest. Jeszcze 2 minuty do końca pauzy. Już odpalę Bolbiego i się grzeje. A, to jeszcze sobie dam ten rozświetlacz. Też mam rozświetlacz. Nigdy w życiu nie używałam rozświetlacza, a teraz mam. Od Lady Gagi. Pamiętam, jak zakładała tą firmę. Był jakiś waiting list, ja się na zapisałam, ale później to, co wypuściła, to akurat mi się nie podobało. Dobra, teraz jeszcze tusz do rzęs. Kończy mi się. Ten tusz to ja w ogóle używam od wieków. Ja już nie pamiętam odkąd, tam się zdaje, że ja 10 lat używam tuszy Avonu i uważam, że są najlepsze. One nie są aż takie tanie, jak się wydają, bo się wchodzi na internety i ja je kupuję zawsze za jakieś tam kilkanaście złotych. Od 16 do 20 zł, a często jeszcze w komplecie z czarną kredką. Natomiast taki tusz wystarcza na miesiąc, bo później już się robi taki suchy. I teraz już właśnie on jest taki suchy na końcówce, a ja oczywiście mam zapas. Mam też takie coś. Generalnie to jest odżywka, taka baza pod to, też właśnie od tej. Zarekomendowała mi ta make-up artist rzeszowa, natomiast tak samo nie wiem jak są tu jakieś dziewczyny i używają takich odżywek do rzęs, po których zawaliście rosną rzęsy, nie? Nie wiem, czy jesteście świadomi, że od tego się traci troszeczkę ostrość widzenia i generalnie to ja kiedyś na gabarytach próbowałam używać, ale po prostu widziałam tak gigantyczny spadek jakości widzenia. Widziałam, że po prostu tracę precyzję. Nie byłam w stanie patrzeć w lusterko i stwierdzać, czy to śmigło przejdzie koło znaku, czy nie przejdzie, więc odłożyłam od razu. Po jakimś tam miesiącu rzęsy były piękne, natomiast ewidentnie jakieś czytam właśnie, że one mają jakiś taki składnik, który stosuje się też w lekach na jaskrę. Więc generalnie to wzięłam tą bazę, bo stwierdziłam, że... ale ona jest też oznaczona jako odżywka. Już od razu podejrzewałam, że może być też problem. Taki sam, jak z tymi odżywkami takimi typowymi. No i się okazało, że rzeczywiście jest problem. Robi fajne rzęsy, więc jak ktoś tam raz na jakiś czas potrzebuje takich wielkich rzęs mocnych, to właśnie sobie biorę tą wazę, więc ją włożę ze sobą. Natomiast jej nie używam, bo psuje się ostrość widzenia, więc tak troszkę przestrzegam. Jakby ktoś chciał używać non-stop, że to nie jest takie neutralne. Więc tą kredkę też mi poleciła ta moja kosmetyczka, nie kosmetyczka, make-up artist. Chyba nie widać, żeby ona coś robiła, ale w innym świetle widać. I pokażę wam, dlaczego jest fajna, bo ona jest tak. Nie wiem, czy widzicie, o, tutaj widzicie, jest kredka, taka cieniutka do brwi. Jest Eveline. Nie będę influencerką chyba beauty, ale jest bardzo fajna. Ostatnio byłam gdzieś tam też na jakimś wywiadzie w telewizji, to też mnie dziewczyna make-up artist nie malowała, to jest generalnie fajne, chyba też coś kilkanaście złotych kosztuje. Dobrze, taki brzydki dzień, to może bym sobie zrobiła jeszcze coś, na przykład, takie biedne, to jest takie brzydkie, powinno być ładne, świecące, a prezentuje. Coś sobie świecącego zapodam. O, tutaj patrzcie, jak się świeci, nie widzicie. Poczekałam tuszem, trudno. Tylko będę świecąca dzisiaj. Taki szary dzień. Patrzcie. 9:03? O kurczę, tyle wydałam na te ostatnie terminy. Dobra, jedziemy. Patrzcie, jaki Volvic groźny, nie? Tak patrzy przez okno. Patrzy i sobie myśli, no, ciekawe. Ciekawe.
tak patrzę po nawigacji, że jest chyba kawałek tylko, ale też w sumie tego Tomtoma nie update'owałam. Musiałabym popatrzeć w aplikacji. Aplikacja update'owała wszystkie kraje, ściągała, więc tam będzie aktualnie najbardziej. No ale ładnie. Piękna autostrada, jeszcze nie do wrażenia. To na pewno do Sofii się aż nie ciągnie, ale ten kawałek. 2 lata mnie nie było tutaj. Tak sobie przypomniałam, że mi się zdaje, że ostatnim razem byłam w 2023 roku i widać i w Rumunii ten pierwszy odcinek landówki jest cały czas nowy asfalt. Tam były takie dziury, pamiętam, że jak rolali to Wolpi sobie helki wyrzucił. Jest cały kawałek, więc fajnie. No i drugi kawałek niestety jest jeszcze dziurawy, nie aż tak strasznie, ale jest dziurawy. Natomiast Bułgaria to mega, bo ta jedynka to ona była masakryczna. Się autostradą bułgarską, brawo Bułgaria! Przyjemność tutaj jest do was jechać, brawo! Brawo! Która mi w końcu wyprzedzi, jechała przynajmniej taka słówka świętsza od papieża. A na tych skokach asfaltowych to po prostu aż się wstrzymywała praktycznie do zera. A za mną jechał Turek, a wiecie, Turcy to oni się w tańcu nie... Oni cały czas nas cięci wszędzie, 50, nie 50. A auta im idą czasami na 100 na godzinę. Nic nie chcę mówić, ale pada śnieg. Nie wiem, czy to widzicie, jest 2 stopnie. Bułgarię, którą znamy. Wąsko, dużo ciężarówek, chociaż śniegu tutaj jeszcze nie widziałam, jak jechałam, bo zawsze latem. Narzekali na zimno, to tu jest zimniej. Taka sytuacja w Bułgarii. Ta trasa do Grecji to chyba nie tak bym sobie wyobrażałam. Jednak. Nieźle, co? Tak stanęłam daleko, bo wiecie, bycie ostatnim. To lepiej zawsze sobie zostawić odstęp na pozycję. No i to jest chyba też takie typowe dla Bułgarii, że się jedzie i to jest krajowa droga numer 1. Więc wiecie, taka jakby główna, tranzytowa, tak tutaj na północy, w kierunku Montany. No i widzicie, że nagle jest takie coś, jest ściągnięty asfalt i oni go wyleją za jakiś czas. Ale jeszcze nie jest wylany. I tak się jedzie po prostu. Takie coś zrobiłam Volviemu. Jak myślicie? Jeszcze teraz musimy tylko to odsłonić. O! Tak lepiej, co? Albo nie, przedtem było fajniej. Był taki zaśnieżony znak Volvo. Idziemy. Słuchajcie, jak to jest, że kierowcy, jak są na zachodzie, to potrafią utrzymać śmieci i wyrzucać tam, gdzie trzeba. Ale jak są w takim kraju jak Bułgaria, to już nagle nie pamiętają. No przecież to muszą być kierowcy. Co tych kierowców? To ja się wstydzę.
weźcie się nauczcie porządku, też tutaj. Bo przyjdę i pasem zbiję. No. Zmarzłam jednak, to się zasunę. Kurtka mi spadła, bo mokra, tak ją powiesiłam sobie na tym, na fotelu. No mi spadła. No ale słuchajcie, bo to jest moment, mi się zdaje, żeby wyciągnąć rybkę dzisiaj. Wydaje mi się, że dzisiejsza rybka to jest... Myślicie, że dorsz? Może być dorsz. Trzeba się patrzeć, czy mu się powywalało, czy nie. Widzę, wiecie, płyty, to jest dopiero ładunek do wiezienia po takich dziurach. Nie ma co zazdrościć. Nie jest to łatwe. No dobra, jedziemy dalej. Kibrujemy teraz. No, teraz patrzcie, jak tu jest ładnie. Źle zjechałam. Nie wiem, jak teraz wyjadę z powrotem na tutaj na tę drogę. Oj, idź. Taki zjazd zamknięty. Kurczę, no ale się... Czemu ja tam pojechałam naprawdę? To w sumie nie wiem. Może nie będzie tragedii. Normalnie to by tak sobie człowiek wjechał na zjazd, ale jest zamknięty. Widzimy kawałek montany. Dobrze, ta droga idzie wzdłuż głównej i tam widać, że jest rondo i tyle, więc może nie będzie problemu, ale powiem wam, że na chwilę mi serce stanęło, że się gdzieś po prostu wpieprzy w jakąś wioskę z zakazami i za chwilkę będzie puta. Czemu ja tak zjechałam, to nie wiem. Był znak i to z przodu, jak stwierdziłam, że może to jest jednak droga zamknięta i wjadę na budowę, to już lepiej zjechać. No dobra, dobra. Jedziemy dalej. 2 godziny za nami. Teraz jeszcze 2 i robimy pauzę. Może nawet będziemy gotować. Może. Sam koń chodzi z daleka, patrzcie. Dokładnie. Tak podjeżdżam. To nie jest cały ten czas. Mi się zdaje, że ja już tutaj z godziny stoję w tym korku. Źle to wygląda, generalnie bardzo źle. Już przynajmniej 15 wykręcę. Za chwilkę to... Kurde, no. ...43 minuty pauzy już miałam i tyle podjechało, że musiałam zerwać. Dalej nic, już 1,5 godziny stoję w tym korku, no jest po prostu jakaś masakra. Co tam się dzieje, to w sumie też nie wiadomo. Nie wiem, czy jakiś wypadek, czy co. Nawigacja nawet nie pokazuje. Już teoretycznie myślała, że minęliśmy korek, ale na cały czas jest. Co tu się dzieje, to ja nie wiem. No patrzcie. To musi być jakaś chyba robota. Albo wypadek rzeczywiście. Tutaj widać, że dalej będziemy jeździć pod wiaduktami.
Chyba, ojejku. Jednak widzicie, też piątek tutaj uderza. Dwie godziny tu spędziłam, 2 godziny. Ale o co chodzi? No nic tu nie ma. Policja stała i tyle. Warum? To ewidentnie wygląda na nową drogę, nową autostradę. Barierki się jeszcze błyszczą, pięknie, równokolorowo, pięknie. Tylko dlaczego był taki korek wjazdowy? Wygląda na to, że policja po prostu regulowała ruch i nie wpuszczała zbyt dużo ciężarówek na raz. Ale czemu? Nie wiem. Pieski biedne łażą po tych błotach. No nic. 2 godziny w korku. 2 godziny. Jak nie na granicy, to trzeba było tutaj ostać. Widzicie? Tradycja to tradycja. To jest tu ładnie, nie? Co tu jest napisane? Tir Transit i gdzie? Nie wiadomo gdzie. Jak jadę tak przez tą Bułgarię, to mi się przypominają takie czasy, jak miałam 19-20 lat, jeszcze busem jeździłam. Co prawda do Anglii z Podkarpacia, ale po Polsce też trochę jeździłam. Więc to mi się przypomina, jak w tamtych czasach. No bo tak tutaj, nie? Tu robota, tam robota, jeden wielki bałagan, ale wszystko było w trakcie. Popatrzcie, jakie teraz mam piękne drogi, więc gratulacje dla Bułgarii. Patrzcie, już tam jest autostrada. A przez 2 lata ja widzę ogromny postęp. Ogromny. Przyznaję, że to się tam nie stało na pauzę, nie? Patrzcie. Gdzieś było takie podobne miejsce, że tak było bardzo dużo. Chyba tutaj. Tak mi się zdaje, jak gotowałam sobie takie jedzenie i wylałam sobie pomidory. Na fotel mi się wszędzie rozlały. Na dywan, na fotel, na uchwyt, zapięcie do pasa. Tak mi się kojarzy tytuł. To jest miejsce na pauzę, nie? Bez problemu. Zawsze będzie miejsce. Czyli co, wychodzi na to, patrzcie, że Sofia na wprost. Tak, nie, to się dawniej zjeżdżało, ale... Dobra, moje jedzenie jest już prawie gotowe. Dzisiaj jest dorsz na obiad, ale stwierdziłam, że jestem głodna i dorzuciłam sobie jeszcze ryż. Tak wszystko się po prostu robi na parze razem.
Bo jestem leniwa. Na poboczu drogi w ogóle. W ostatnim momencie 4:30 dosłownie było. Sól trzeba schować. Przesoliłam dzisiaj jedzenie. Jak nigdy po prostu nie solę tego, co robię. Mam dużo kolegów tutaj widać. Bardzo dużo. Bardzo potrzebujemy tego talerza. Bo ile jecznicę dobrze się je jeszcze z patelni, tak powiem Ci, że ten obiad to już taki z patelni. Nie wiem, czy powinnam to publikować w ogóle. Wiem, z patelni. Oliwa z oliwek. Gdzie miałam to składałam? Już podejrzałam. Nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś niesamowita kuchnia, natomiast jest ciepłe. Wymęczyła mnie dzisiaj ta Bułgaria, wymęczyła. A jeszcze nie skończyliśmy, bo dopiero docieramy do Sofii. W 4:30. W 5:45 tego czasu. Ale myślę, że jak pokonamy Sofię, to już będzie wszystko ok. Stąd się biorą brudne szyby. Się gotuje w aucie, paruje. I później kurz się sadza i jest brudno. Trzeba będzie ją odparować nawiewem. No ale już wiem, że będzie brudno za jakiś czas. W sumie to już jest brudno. No i co, trzeba jechać. Kto to do mnie trąbi znowu? Coraz bliżej. Coraz bliżej. Już prawie. Czemu to przystają tu wszyscy? Tir, dobra, tutaj. Nie, tu będzie Grecja. Już to w ogóle nie pamiętałam. Ale tu jest dziura. Żeby tu stanąć na nas, ale myślę, że pojedziemy jeszcze dalej. Czy tu coś trzeba stawać? Czy teraz, czy nie? No nie. Co? Ja będę się sama zatrzymywać. A, dobra, staję tutaj już mi starczy. Może trochę pojadę jeszcze? Dobra, jadę.
Wiecie co, zostaję tu jednak. Tu będzie bezpiecznie, więc może tu gdzieś jest jakaś toaleta albo coś. Idziemy spać. Dobranoc, widzimy się jutro o 5 rano. Macie wstać. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Graham Robinson, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, DJ De Koning, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Ahmed Esmeroglu.